Poziom 0. Swadika, czyli dzień dobry po tajlandzku. Witamy Was z Bangkoku. Z ciepłego Bangkoku. Z gorącego Bangkoku. Mamy 1 marca. Zaczynamy nasze zwiedzanie Tajlandii. Będziemy tutaj dokładnie miesiąc. Zaczynamy od właśnie Bangkoku. Będziemy zjeżdżać na południe. Zobaczymy, co się wydarzy. Jesteśmy mega podekscytowani, ponieważ jest to nasz pierwszy raz w ogóle w Azji. I zobaczymy, co dzień przyniesie. Lecimy teraz po śniadanko do 7-Eleven i do centrum miasta. Już pod 7-Eleven na śniadanko onigiri, łosoś w sosie teriyaki plus kawka. O tym kiedyś pająk mówił, że to jest bardzo dobra. Duża kawka i jeszcze woda. Za wszystko zapłaciliśmy 138 batów, czyli jakieś, szybko matematyka, 15-16 zł. Siedzimy, żeby zjeść, bo tutaj pan obiera owocki i mamy na nie chętkę. Ogólnie dzisiejszy dzień będzie taki bardziej organizacyjny. Będziemy zapoznawać się z tutejszymi drogami, ponieważ nie ma chodników, żeby dotrzeć na metro. Znaczy w tym miejscu nie ma chodników, pewnie gdzieś tam na czymś Tu się zaczyna, ale czasami jest, czasami nie ma. Tam jest instrukcja. To jest nasza droga kolejowa, którą szliśmy wczoraj w nocy. Dokładnie tam na wprost poszliśmy. Do naszego apartamentu, pokoju. Jak zwał, tak zwał. Znaleźliśmy idealną chyba drogę między wiaduktem. Nagramy ją, jak będziemy wracać. Ogólnie nie nagramy jej wieczorem, bo będziemy wracać wieczorem i już będzie ciemno. To wrażenia, ale niewiele będziemy mogli. Jutro zapewne tak. Na szczęście pan policjant przypuścił nas na skrzyżowaniu. Jest tutaj tyle samochodów, jest taki gwar. Naprawdę jest ciężko, samochodów, ale jak samochodów, skuterów. Mamy owocki, mamy mango, ananasa i arbuza. Pan mnie uczył, jak to mówić po tajlandzku. Nie powtórzę już. Śmieszny ogólnie, taki pocieszny. W ogóle Tajlandczycy są tacy radośni, tacy pełni energii. A tutaj sobie zobaczcie właśnie to skrzyżowanie. Tutaj jest budka właśnie pana policjanta, który nas przepuścił. W każdym razie za owocki zapłaciliśmy 60 batów, czyli jakieś 7 zł. Zaraz będziemy wcinać w metrze. Znaleźliśmy troszeczkę spokojniejsze miejsce, więc można cokolwiek nagrać. Bangkok, czyli dawny Siam. Tak naprawdę to miasto się rozwinęło... Ojej, wielki pałac chyba to jest. Dobra, to miasto się rozwinęło tak w przeciągu 200 lat, ponieważ w XVII wieku zostało mniej więcej założone, ale pierwszą stolicą Tajlandii była Ayutthaya, następnie przeniesiono stolicę tutaj do Bangkoku. Wszystko się działo, w sumie całe miasto było oparte właśnie o taką małą rzeczkę. Bardzo możliwe, że to nie ta, ale były jakieś różnorodne targi, domki. Całe życie skupiało się właśnie przy takich rzeczkach. Następnie w ciągu właśnie tych 200 lat Bangkok się bardzo mocno rozwinął. No i powstało betonowe miasto, można powiedzieć. Mieszka tutaj mniej więcej 11-12 milionów, licząc całą metropolię tutaj. Powierzchnia Bangkoku to prawie 1600 km², czyli 3-krotnie większe miasto niż Warszawa, a 5 czy 6? 6. A 6-krotnie większe niż Poznań. Więc wyobraźcie sobie, jakie to jest ogromne miasto. Dominującą religią w Tajlandii jest buddyzm, który wywodzi się z hinduizmu. Aktualnie znajdujemy się przy wielkim pałacu.
robi niesamowite wrażenie, w szczególności, że to jest nasz pierwsza świątynia, którą widzimy tutaj w Tajlandii, więc podwójnie robi ogromne wrażenie. No zobaczcie na te zdobienia, na to złoto, po prostu wow! No niesamowite jest. Niestety dzisiaj jest chyba jakieś święto, ponieważ w środku jest bardzo dużo wojska i policji i ogólnie mnichów, takich, znaczy ludzi odświętnie ubranych, więc dzisiaj nie wejdziemy. Zobaczymy, jak jutro damy radę, czy w ogóle wrócimy tutaj, bo patrzymy cały czas na mapę i coraz więcej jest tych rzeczy, które chcemy zobaczyć. Nie powiedzieliśmy, jak dotarliśmy do Bangkoku. Kupiliśmy loty w Qatar Airlines i z Warszawy doleciliśmy do Dochy, a następnie z Dochy do Bangkoku. Na lotnisku kupiliśmy bilety na pociąg, który bezpośrednio dojeżdża do centrum Bangkoku. Koszt to... Ile zapłaciliśmy za pociąg do Bangkoku? 70. Tylko że są dwie linie, bo jedna linia to jest niebieska, która zatrzymuje się na każdym przystanku, co zauważyłem, i jest jedna ekspres. Tak, to ta ekspres czerwona jest szybsza, ale droższa. My niebieską jechaliśmy, jest troszeczkę wolniejsza, powiedzmy, bo więcej przystanków zahacza, ale też jest szybka, więc zresztą byliśmy tak zmęczeni, że to chyba nam się nawet nie dłużyło za bardzo. Nie miało to większego znaczenia. Tak, a następnie przesiedliśmy się na metro, żeby przejechać tam 3 przystanki bodajże. Zapłaciliśmy za metro 40 parę? Nie pamiętam. 40 parę batów? Nie pamiętam wczorajszego dnia. Tak, to jak wróciliśmy zmęczeni, to znaczy dojechaliśmy do naszego mieszkania, to po prostu nawet nie pamiętam tej drogi. Zupełnie. No nie no, pamiętasz drogę? Pamiętam, tak, jak szliśmy po torach, tylko to pamiętam. Bo nie było przejścia do naszego właśnie apartamentu. Tak. A teraz znajdujemy się w parku przy Wielkim Pałacu. To są takie bajorko. Małe rondo, czy w sumie małe, wielkie rondo przy świątyni Wat Po. Zobaczcie, jak oni jeżdżą. Tak siedzimy i rozkminiamy to, że nikt tutaj nie trąbi na nikogo. Przeciskają się między sobą. Ale to jest dziwne, bo ustępują pierwszeństwa. Zobacz, on jest na rondzie i ustąpił pierwszeństwa skuterom. No tak. I zobacz, ten na przykład tu zawraca i jedzie. Tak. On myśli, że chcemy taksówkę, ale nie chcemy. Oczywiście. Dla mnie to jest niesamowite. I jakie czyste są tutaj auta, to już wcześniej Pawciu zauważył. Znaczy te taksówki są strasznie wypucowane. Taksówki, tak. Nie słuchajcie mnie, jeżeli chodzi o nazwy świątyń, bo nie mamy internetu, nie możemy de facto sprawdzić, czy aby na pewno to jest ta świątynia, o której mówię. Tutaj jest Wat Po. Tam to pierwsza świątynia to jakaś jest na R, a po prawej stronie mamy Wielki Pałac, który jest ogrodzony takim oto niskim murem, więc nic nie widać. I tam znajduje się pałac wielkiego szmaragdowego Buddy. Wygląda tutaj, jest genialnie. Będę po prostu cały czas powtarzać to słowo genialnie. Majestatycznie, pięknie, cudownie i tak dalej, i tak dalej. Musimy się przyzwyczaić też jeszcze do tej temperatury, bo naprawdę jest ukrop. Uwielbiam ciepełko, uwielbiam. Nie będę marudzić, obiecałam. Tylko chcę wam powiedzieć, że po prostu leje się ze mnie. A Pawciu jeszcze z plecakiem chodzi. Ja nie mam. Te świątynie są przepiękne. Ale dzisiaj nie jest dzień na świątynię. Dzisiaj na razie łazimy po miasteczku. A jutro zapewne, albo pojutrze będziemy zwiedzać po kolei świątynię jak leci. Tylko musimy też kupić na bazarze odpowiednie ciuchy. Ja chcę chustkę kupić jeszcze, bo kobiety muszą mieć zakryte ramiona oraz nogi. Mężczyźni ramiona też. Jeżeli chodzi o krótkie spodenki, to w niektórych świątyniach mogą, a w niektórych nie. Właśnie pytanie, czy w krótkich spodenkach można wejść?
to ja nie mogę. Ale kolana tylko wystarczy mieć zakryte. Tak, Z tego co mówili wcześniej. Tam można zajrzeć, jak turyści są. O, mężczyźni mogą w krótkich, to już widać. Kobiety nie, no jak zwykle dyskryminacja kobiet jest. Żartuję i tak chciałam kupić sobie takie właśnie słoniki czy jakieś buddyjki. To są alabynki. I biznes się kręci, ponieważ przed świątynią, jeżeli byście nie mieli wcześniej kupionego na bazarze kupionych, nie wiem, chust czy spodenek, tutaj pani sprzedaje chusty, którymi możemy się okryć. Jakie to jest ogromne. To 11 batów. To są nasze etykiety. Pierwszy raz zostaliśmy w pierwszy dzień oszukani. Chcieli nas naciągnąć na złoto. Jezu, jaki jestem spocony. Teraz też coś. Zawracamy, czyli płyniemy w tamtą stronę. Nie będziemy opowiadać historii całej, za chwilę jak wysiądziemy, bo tutaj jest głośno strasznie, to wam wszystko opowiem. To jest dobry moment, żeby opowiedzieć wam historię z tuk-tukiem. Jak pierwszy raz daliśmy się zrobić w jajco. Mam nadzieję, że pierwszy i ostatni, jeżeli chodzi o tuk-tuka oczywiście. Zaczęło się tak, że szukaliśmy cały czas karty SIM. Mieliśmy ogromny problem ją znaleźć. Okazało się, że w 7-Eleven byśmy mogli kupić, no ale trochę za późno. Szukaliśmy w każdym razie, część osób mówiła 7-Eleven, część osób mówiła, że tylko shopping mall. No okej, oto jak shopping mall, to musimy się jakoś tam dostać. Podjechał do nas pan z tuk-tuka, no i oczywiście oferuje super wycieczki, że zjedziemy w prawo i w lewo wszystko po prostu. No ale nie o to nam chodziło. Więc powiedzieliśmy, że shopping mall, okej. Chciał pies od nas 200 batów. Po stówce za osobę. Powiedziałam, że tyle nie mamy. I potrzebujemy po prostu karty, musimy mieć kasę na karty SIM i tak dalej, i tak dalej. Okej, to ile macie? 100 batów. Dobra, zawiozę was. Super! My szczęśliwy, ja pierwszy dzień z tuk-tukiem, wow, będzie mega. W międzyczasie okazało się, że chce, żebyśmy pojechali gdzieś do Delivery, do jakiegoś nie kantoru, tylko chwila, bo tutaj coś się dzieje, ale może przejdziemy szybko. O Jezu, apart kruk. No patrz. Brakuje mi słowa. No, w każdym razie wiecie, o co chodzi. I mieliśmy powiedzieć, że jesteśmy z Rosji, bo on dostanie kupony na gaz. Na benzynę. No na benzynę. No okej, dobra, nie ma problemu, a później was zawiozę tam, dalej. Dobra, super. Poszliśmy, naprzymierzałam się pierścionków, naszyjników. Za $4000. $4000 ten bo to z diamentem było, $4000. Że mieliśmy specjalną zniżkę nawet. Ze 4000 zeszli nam do 2400, a nawet nie zaczęliśmy się targować. Bo oczywiście mieliśmy tylko wejść, popatrzeć niby i po prostu, żeby on dostał ten kupon. No i wychodzimy, jedziemy dalej. Okej, posiedzieliśmy, pooglądaliśmy, naściemnialiśmy, wyszliśmy. No i on nam pokazuje, gdzie nas zostawi, że weźmiemy sobie łódkę. Za łódką podobno będzie szybciej. Będzie nam szybciej, lepiej, wygodniej, wszystko. I my mówiłem, że miałeś tam tutaj zawieźć. Nie, tam nie ma sensu, szybciej i wygodniej będzie łódką. Za 10 batów dopłyniecie łódką do tego miejsca, które chcecie odwiedzić. Tak. No to my, już dobra, machnęliśmy ręką, dojechaliśmy tam.
No i za nie 10 batów, ale po 11 dopłynęliśmy do Shopping Mall. Shopping Mall to nie jest tak jak u nas centrum handlowe. Tam po prostu są takie stoiska, gdzie można kupić sobie różnorodne ciuszki, jakąś biżuterię podrabianą. Jest bank, McDonald's, KFC, Starbucks. Jubiler, właśnie. Zapomnieliśmy tego słowa. No i tam musieliśmy wymienić jeszcze kasę, bo oczywiście nam zabrakło. Kupiliśmy w końcu kartę SIM na 30 dni. Bez limitu internet, 500 batów. Czyli na polskie to jest 5 razy 12 z groszem, powiedzmy. 65 zł. 63, 5. No jakoś tak. Zależy od kursu. Na cały miesiąc, więc na cały okres, kiedy jesteśmy w Tajlandii, będziemy mieć już internet. Nie ma problemu, jesteśmy szczęśliwi. Możemy Revolta teraz używać. Wypłaciliśmy też kasę z bankomatu. Kiedy się wybiera pieniądze, zawsze się płaci prowizję. W wysokości 2. Na ilość oczywiście wypłacanych pieniędzy, za każdym razem pobierana jest kwota 220 bat. Tak, za każdym razem, więc wyciągnęliśmy sporo kasy, żeby nie płacić za każdym razem. Okej. Lecimy do Chinatown, żeby coś przekąsić, znaczy obiadek zjeść i zobaczyć słynną dzielnicę chińską. Chinatown, czyli chińska dzielnica. Bardzo dużo osób się nią zachwyca, no my do tego grona nie należymy. Główne ulice obfitują w tradycyjne, czerwono-złote zdobienie jak lampiony, kilka ładnych świątyń, tradycyjnych chińskich bram, no i to by było na tyle z plusów. Przeszliśmy się 2 wąskimi uliczkami, gdzie rozstawione były stoiska po prostu ze wszystkim. Owoce, warzywa, ryby, suszone przyprawy, grzyby, mięso, owoce morza i to wszystko wymieszane z potem i rozkładającymi się resztkami jedzenia, co ostatecznie mocno nas zniechęciło i po prostu uciekliśmy. Właśnie wybraliśmy się na jedzenie. Po obrazkach w sumie trochę zdecydowaliśmy, co chcemy zjeść. Jedzą tutaj Tajowie. Jest to w ogóle taka uliczka w uliczce. I panie tutaj sobie po prostu gotują. Polski sanepid na pewno by nie miał się do czego przyczepić. Wszystko perfekto. Jak ci smakuje? Dzień dobry. Dobre jest, ale tłuste. Dobrze, wytłumaczmy może, co to jest. To jest makaron smażony z jajkiem. Są jakieś sosy, nie mamy zielonego pojęcia jakie, z kurczakiem. I jest to ostrawe, bo posypaliśmy sobie chili, ale jest bardzo dobre. Jest trochę tłuste, no bo smażymy na oleju. Ja mam z tym, że ja mam z jajkiem, a Paweł ma bez jajeczka. I taka jest różnica w naszych daniach. Jesteśmy już w mieszkaniu. Planujemy kolejny dzień, bo dzisiaj było mega chaotycznie. Tutaj cała lista. Co, gdzie, jak, po co i dlaczego i jeszcze gdzie najlepiej zjeść. Pijemy Changa, popularne piwo w Tajlandii. Ogólnie alkohol jest tutaj bardzo drogi, więc zostaniemy abstynentami przez te 2 miesiące, bo w Wietnamie podobnie jest. Podobno, tak. Przepraszam. Za 0,6 tego Changa zapłaciliśmy jakieś 6,50, 7 zł, więc dosyć sporo. Za litr Absoluta trzeba zapłacić około 127 zł, więc no, ceny są naprawdę zaporowe, jeżeli chodzi o alkohol. Kupiliśmy jeszcze sobie wodę, jakieś przekąski, jakbyśmy zgłodnieli, ale nie jesteśmy głodni i się wkręciliśmy tak w planowanie, że cały wieczór już zleci. Więc do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!